Spokojnie, to nie jest studio Ambasady Budownictwa, ale jak widać trochę nas poniosło w zupełnie innej lokalizacji. Dzisiaj będziemy mówili o sposobach ocieplenia czy też docieplenia budynku, ale w bardzo nietypowy sposób. Jaki? O tym nasz ekspert. Rozwój technologii budowlanych, a także postęp naukowy sprawiają, że na rynku pojawiają się coraz to nowsze, coraz bardziej innowacyjne techniki termoizolacyjne. Jednym z takich elementów jest tak zwany styropian w płynie, ale tak na dobrą sprawę, zaraz nasz gość mnie poprawi, to są farby termoizolacyjne. I właśnie to jest temat tego odcinka Ambasady Budownictwa TV. A ja w naszym studiu witam bardzo serdecznie Mirosława Ziętkowskiego, Akterm. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Pierwsze pytanie, co zrobić, gdy w naszym domu poczujemy, że jest trochę chłodno? To znaczy mamy wrażenie, że powinno być cieplej, ale nie chcemy robić rewolucji, wielkiej inwestycji, wielkiego remontu. Możemy jakoś na to zaradzić? Na pewno pierwszą kwestią to jest zdiagnozowanie, z jakiego powodu jest chłodniej. Tak? W zdecydowanej większości przypadków są to utraty ciepła poprzez otwory, czyli okna, drzwi, gdzieś tutaj uszczelnienia. No już dalej, no to jakieś takie, nazwijmy to, grubsze sprawy docieplenia całych czy dachów, czy podłóg, czy elewacji. I nasz produkt, oficjalnie nazywany cienkowarstwowa powłoka termoizolacyjna Akterm Standard, niejako idealnie odpowiada na tego rodzaju potrzeby dla wymagających klientów, prawda? Bo relatywnie prosto, relatywnie niedrogo i z relatywnie zaskakującym efektem przy użyciu tej naszej właśnie termoizolacji możemy skutecznie podwyższyć temperaturę albo ją obniżyć, jeśli jest za gorąco, bo produkt działa i w jedną, i w drugą stronę, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Myślę, że dla naszych widzów to będzie trochę odkrywcze, więc zacznijmy może od wyjaśnienia, jak to działa i jak wygląda proces aplikacji takiej farby termoizolacyjnej. Implementujemy ją jak najzwyklejszą farbę emulsyjną, czyli z pomocą albo wałka, jeśli chcemy ją położyć gdzieś na ścianie, tak? albo na zasadzie natryskowej, czyli przy użyciu pistoletu, jeśli chcą mieć duże powierzchnie, nie wiem, dachów, czy ścian, czy podłóg. Ewentualnie pędzlem, jeśli są jakieś miejsca, gdzie tylko z pędzlem tam będzie najlepsze dojście, lub też z fabryki gotowy produkt wychodzi w postaci takiej masy, że jeśli robimy na przykład cienki tynk na ścianie wewnętrznej, robimy tak jak gładź gipsową, czyli zaciągamy packą czy szpachelką od góry do dołu i później tylko docieramy i mamy gotowy produkt. Natomiast jeśli chcemy użyć, tak jak powiedziałem, wałka, pędzla czy pistoletu, rozcieńczamy około 20% z wodą i to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że nasz produkt jest właśnie ekologiczny, jest rozcieńczany wodą, nie zawiera materiałów chemicznych, organicznych, na co oczywiście mamy dokument w postaci świadectwa Polskiego Zakładu Higieny. Okej, ale gdybyś mógł wyjaśnić, jestem bardzo ciekawy, jak w praktyce działa właśnie ta farba. Już mówię, znaczy, no to tu wchodzimy w temat składu produktu czy technologii produkcji. Tak jakbyśmy wzięli na przykład jedno z tych opakowań, tu jest litr, jeśli chodzi o objętość, a ten litr waży 60 dekagram, czyli wygląda na to, że to jest lekkie. No i teraz pytanie, dlaczego? Otóż głównym składnikiem naszego produktu jest mikrosfera ceramiczna. To są, tak jakbyśmy wzięli pod mikroskop, to są kuleczki puste w środku. To tak pod mikroskopem wygląda jak ikra, tak żebyśmy mieli porównanie. Natomiast, no jak wiemy, powietrze jest najlepszym izolatorem. Tak? No i wyobraźmy sobie, że rozciągamy na całej ścianie zewnętrznej czy wewnętrznej duże ilości takich kulek, takiego powietrza, tak? To się bardzo dobrze do ściany przykleja, wysycha to, co ma wyschnąć, tak? I zostaje izolacja w postaci takich właśnie termicznych kulek i to powoduje właśnie ten układ termoizolacji. Ale, co też jest ważne, bo nasza farba spełnia dwa kryteria i termoizolacji, ale również i refleksji, czyli odbija, czyli zatrzymuje temperaturę tę, która jest wytwarzana w danym pomieszczeniu. Na przykład, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w pokoju, tak?
No pokój ma jakąś tam kubaturę, jest jakiś grzejnik, który ten pokój ogrzewa, tak? I jest, nie wiem, ustawiony temperatura na piecu, załóżmy tam, nie wiem, 20 stopni strzelam. I wiadomo, że grzejnik będzie grzał tak długo, dopóki tych 20 stopni nie osiągnie, tak? I teraz wiadomo, że ciepło idzie do góry, najwięcej je uchodzi albo przez sufit, muszą się ogrzać ściany, musi ujść to, co uchodzi przez okna, przez otwory i to, co zostaje, dopiero jest to 20 stopni. Przy użyciu naszej farby wewnątrz, tak, ściana jest, to nawet czuć w dotyku i dlatego tu już z praktyki opowiadać możemy dużo, ale nasi klienci nabierają szacunku i wiary do tego, że to faktycznie tak jest w momencie, gdy się dotknie część pomalowaną i część nie. To najczęściej, ojej, ty, faktycznie, niewiarygodne, niemożliwe. Takie są komentarze. I wiadomo, że jak jest ściana cieplejsza, to ten kaloryfer potrzebuje mniej wyprodukować tej energii, tego ciepła, żeby osiągnąć tą zadaną cyfrę, prawda? I mówiąc krótko, żeby ogrzać pokój X, nie potrzebujemy jak zwykle, nie wiem, 4 godzin na to, tylko nagrzeje tę samą temperaturę w 1,5 godziny, przez co spali mniej paliwa, które pali. W dotyku czujemy różnicę, ale ta ważniejsza różnica, czyli gdybyśmy zrobili jakiś pomiar kamerą termowizyjną tak, na robimy przykład, często. To widać od razu po zastosowaniu, po jednej warstwie widać już różnicę? Widać oczywiście i to jest różnica w zależności od uwarunkowań czy zewnętrznych, czy wewnętrznych między 3 a 5 stopni. To jest ogromnie dużo. Osiągnąć różnicę, nie wiem, 3 stopni więcej w pomieszczeniu dzięki wykorzystaniu właśnie tej naszej farby. Czasami ta różnica to jest założyć skarpetki na noc albo nie, także no. No tak, w dużym skrócie tak, jak najbardziej. Taką farbę można stosować tylko wewnątrz budynku, ale tak sobie pomyślałem, czy możemy ją zastosować, czy ona się sprawdzi na jakichś zewnętrznych elementach. Ale znaczy ja powiem Pan tak, oczywiście, że tak. My jakbyśmy chcieli zobaczyć, jakbyśmy chcieli przejrzeć spektrum naszych robót, no to jest gdzieś to 50 do 50, jeśli chodzi o używanie naszej farby wewnątrz budynków, czy na zewnątrz. Malujemy tym oczywiście elewacje, domy, całe bloki, osiedla i w Polsce, i za granicą, a cała sytuacja związana teraz z oszczędnością, z ekologią, z kosztami energii, no wiadomo, że jest dla nas wygodna z prostego powodu, że coraz większa grupa klientów zaczyna szukać odpowiednich rozwiązań dla siebie i my idealnie się wpisujemy w ich potrzeby, prawda? No i dlatego jesteśmy w dobrym miejscu i w dobrym czasie i może fajnie, że to jest ten moment, że sobie gadamy o tym właśnie teraz. Dobre miejsce i dobry czas to jest oczywiście także ambasada budownictwa i pojawia się tutaj kolejne pytanie. Gdzie ta farba jest skuteczniejsza, wewnątrz czy na zewnątrz? Powiem tak, w zależności od tego, jaki chcemy osiągnąć efekt. Prawda? Bo tu nie ma różnicy. Ona po prostu ma za zadanie spełnić określoną rolę. Na przykład ma za zadanie, jeśli jest używana wewnątrz, ma za zadanie zatrzymać temperaturę wytwarzaną wewnątrz. Jeżeli w zimę jest zimno, to ona ma za zadanie pomóc kaloryferowi ogrzać to pomieszczenie do temperatury X. I to dokładnie to samo jest w lato, gdy klimatyzator nam chodzi, gdzie jest gorąco w pomieszczeniu i nasza farba ma pomóc temu klimatyzatorowi, żeby szybciej schłodził to pomieszczenie do temperatury X. To jest pierwsza rzecz. Natomiast z zewnątrz jest dokładnie to samo. Ona ma zaizolować od temperatury zewnętrznej i odbić na zasadzie refleksji chłód, jeśli to jest zima, i gorąco, jeśli to jest lato. Okej, a jakie są zalety? O tych zaletach powiedzieliśmy, ale gdybyśmy mogli coś więcej powiedzieć o zaletach stosowania takiej farby, no i kolejne pytanie, w jakich budynkach możemy stosować? Tak powiem z praktyki, bo pewnie naszych widzów będzie interesowało nie jakieś tam oficjalne nazewnictwo, tylko jak to w praktyce wygląda. Zdecydowanie tak. Otóż najczęściej stosujemy, tak jak powiedzieliśmy, na elewacjach zewnętrznych. Nakładamy warstwę około milimetra grubości, prawda? To jest w zupełności wystarczająco i to spełnia dwie funkcje. Walor estetyczny, bo jest ładne, bo jest fajne, albo białe, albo kolorowe, w zależności od tego, jak sobie nasz tutaj klient życzy.
Ale spełnia też ten element termoizolacji, gdzie mamy dodatkową warstwę termoizolacji, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo często malujemy powierzchnię pod dachem. Czyli, że gdzieś na poddaszu najczęściej, jeśli to są płyty gipskartonowe, to docieplenie między warstwą dachu a płytą jest no, nie zawsze odpowiednie, czy za mało skuteczne, zdaniem oczywiście mieszkańców. I tutaj idealnie się to sprawdza na tych powierzchniach dachowych. Bardzo często nasi klienci używają tego na podłogi, czyli załóżmy, to już jest u nas no, naprawdę bardzo częste zjawisko, gdzie klienci dzwonią, wie pan co, mam pokój nad garażem, czy w bloku, czy w mieszkaniu no i w tych innych pomieszczeniach jest, no jak cię mogę, temperatura, a w tym jest zimno. Co ja mam zrobić? Tym bardziej, że już mam podłogę położoną, stolarkę mam położoną, drzwi zrobione, futryny zrobione, ja tego nie docieplę niczym, żadną termoizolacją, nie wiem, 5 czy iluś tam centymetrów grubości, no bo nie ma szans. My jesteśmy to jedynym rozwiązaniem, bo milimetrowa warstwa położonej na podłodze, no robi robotę, mówiąc kolokwialnie. Jakiego koloru będzie ta farba na podłodze? Z fabryki wychodzi biała, natomiast klient może sobie dodać do tego pigmentu, do farby wodnej, zrobić z tego sobie kolor jaki chce, natomiast on sobie może na to, załóżmy, że ma panel podłogowy, on sobie może zdjąć panel podłogowy, zdjąć sobie tą warstwę izolacyjną, czyli tą gąbkę, na wylewkę zaciągnąć naszą, powiedzmy, milimetrową warstwę tej naszej farby, wyschnie i z powrotem położyć gąbkę i z powrotem położyć panel. I to nawet czuć pod nogą, jak się stanie bosą stopą na pomalowanym i nie na pomalowanym. Dodatkowo może sobie od strony garażu, od tego, którego idzie zimno, pomalować sufit. Dokładnie tak. I ma zabezpieczone z dwóch stron. Tutaj mu nie idzie zimno, a tu mu nie ucieka ciepło. Dobra, poświęciliśmy dużo czasu mieszkaniom, ale też interesują mnie budynki czy obiekty przemysłowe. Bo wiadomo, że to też jest ważne, żeby utrzymać Oczywiście temperaturę wewnątrz na przykład hali produkcyjnej czy jakiegoś magazynu, bo koszty ogrzewania nam rosną. No i co? I czy w takim obiekcie również możemy użyć tego produktu? Oczywiście, że tak. I mamy bardzo wielu zadowolonych klientów właśnie z sektora przemysłu. W lato, jeżeli się już zaczynają temperatury 25, 30 i więcej stopni, no to nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli telefonów pod tytułem pomóżcie nam w jakiś sposób, bo mamy za wysoką temperaturę na hali czy w magazynie, a według przepisów BHP ta temperatura nie może być wyższa niż, jeśli jest, to ja muszę pracowników do domu wysłać, bo ja ich nie mogę w takiej temperaturze trzymać, mówiąc kolokwialnie. No i teraz pytanie, co zrobić, żebyśmy zmniejszyli temperaturę? To co możemy zrobić? Położyć na zewnętrznej warstwie dachu termoizolację w postaci naszej farby. I momentalnie, niemalże jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, mamy o kilka stopni zmniejszoną temperaturę. To powiedzmy może no bo wiadomo, każdy produkt ma jakieś tam ograniczenia. Jak to jest z ograniczeniami w stosowaniu tego produktu? Bo pewnie wszędzie i w każdym przypadku jego zastosować Ale oczywiście, że tak. My nie jesteśmy panaceum na wszystkie bolączki, natomiast zakres temperatur, w których nasza farba no, robi robotę, mówiąc kolokwialnie, to jest od minus 50 stopni do 180. No to się polska strefa klimatyczna spokojnie w tym... Znaczy tak, jeśli chodzi o strefę klimatyczną, to nie ma problemu. Ja bardziej mówię tutaj pod kątem rozwiązań czy potrzeb dla przemysłu. Czyli w piekarni już będzie problem na przykład? Tak, znaczy w samej piekarni może nie, ale na piecu w piekarni właśnie, już tak, bo robiliśmy testy, jeżeli to jest już tam powyżej 250 stopni, to się zaczyna palić, brylić, pękać i traci właściwości termoizolacyjne. Natomiast mamy klientów, którzy kupują nasz produkt i używają gdzieś, jak są jakieś rury ciepłownicze czy chłodnie, jak są jakieś różnego rodzaju ciągi technologiczne czy procesy technologiczne, gdzie trzeba osłonić część, nie wiem, gdzie chodzą ludzie na przykład, żeby się dosyć nie oparzyć, no to jesteśmy idealnym rozwiązaniem tutaj. Okej. A jak jest z kwestiami związanymi z ekologią? Bo na to też się zwraca uwagę.
Okej, z jednej strony możemy zaoszczędzić na energii, zarówno zimą, kiedy musimy dogrzewać, czy latem, kiedy musimy schłodzić. Więc tutaj jakby odpowiedź na to pytanie już jest. Tak. Tylko jak to jest ze składem chemicznym? Czy to jest bezpieczne dla środowiska naturalnego? Powiem tak, wprowadzając ten produkt na rynek lat temu 4, dużo lat wcześniej, zanim się pokazała idea sama cienkowarstwowej powłoki termoizolacyjnej, to tak pryncypialnie ten produkt miał spełniać dwa warianty. Miał faktycznie robić robotę, jeśli chodzi o termoizolację i on ma być, że tak powiem, przyjazny środowisku, czyli ekologiczny. Żadne inne rozwiązanie, jakie by dobre nie było, nas nie interesowało. Mając świadomość tego, w którą stronę idzie świat, w którą stronę idzie ekologia, w którą stronę idzie świadomość i potrzeby naszych klientów. I z nieukrywaną dumą powiem, że udało nam się ten produkt zrobić. Najlepszym odzwierciedleniem tego jest, że to jest produkt rozcieńczany wodą. To jest produkt rozcieńczalny wodą, to jest produkt ekologiczny, tam nie ma substancji, które mogłyby, nie wiem, nas otruć, zaszkodzić, czy spowodować, że mamy jakąś wysypkę po dotknięciu albo jakieś zmiany skórne. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście dokładnie wszystko jest to opisane w karcie charakterystyki produktu, którą można sobie znaleźć na naszej stronie acterm.tech. Tam jest wszyściutko dokładnie opisane. Natomiast w 3 zdaniach mówiąc, produkt jest bardzo przyjazny środowisku, co też jest ważne dla ekologii. W momencie, gdy używamy produktu, nie wiem, do izolacji na dachu wielkopowierzchniowym, na przykład na papie, tak? Bo to jest czarny, mocny, smolny produkt i wiadomo, że w zderzeniu ze słońcem jakie nam substancje idą w atmosferę, a tutaj mamy ten proces, raz, że mamy chłodniej w budynku i mamy przyjazne środowisku zdarzenie. Okej, to w takim razie wyobraźmy sobie, że klient sięga po to rozwiązanie, zerka na skład, ale na pewno będzie się zastanawiał, jestem o tym przekonany, jak z trwałością tego materiału. Czy to jest proces, który musimy co jakiś czas odnawiać, a jeśli tak, to co jaki czas? A może gwarantujecie efekty raz, a dobrze i na całe życie? Mówimy o zużyciu czy o utracie właściwości termicznych? O jednym i drugim. Aha. Proszę bardzo. Powiem tak, jeśli otworzymy, to takie po wyjściu z fabryki to wygląda jak gęsta piana. Prawda? Gdy chcemy... Delikatny połysk widać, to przypomina troszeczkę taką roztopioną piankę marshmallow na pierwszy rzut oka. Tak w dużym skrócie. Natomiast tak, jeśli wykonujemy pracę, nie wiem, z elewacji zewnętrznych na przykład, tak, to naszym klientom dajemy 60 miesięcy gwarancji na to, że się z tym nic nie stanie. Natomiast po 10 latach tam też się nie ma prawa nic stać, bo deszcz tego nie zmyje, śnieg tego nie zmrozi. Wiadomo, że jeśli jakieś mechaniczne urządzenia są, no to będą, tak, bo jak się uderzy czymś, no to wiadomo, czy to gdzieś tam pęknie, czy odpryśnie, ale nie pęknie na całości, nie odleci nam jakiś tam nie wiadomo duży płat, tylko pęknie w jednym miejscu, a możemy w każdej chwili wziąć i to uzupełnić, prawda? Także pod tym kątem nie ma tutaj jakichś tam ograniczeń. Wiadomo, że jak to wiesz, będzie stało, nie wiem, lat 10, 20, 30 czy 40 i nie będzie to narażone na jakąś taką bezpośrednią ingerencję deszczu, wiatru, chłodu, piasku, jakichś mchów czy czegoś, to po prostu będzie i będzie. A jak jest w przypadku, bo wiadomo, że co jakiś czas się mieszkania odświeża i wyobraźmy sobie, że kupiliśmy pigment, jakiś radosny kolor, przygotowujemy sypialnię dla dziecka, Tak jest. No ale wiadomo, dziecko rośnie, Tak jest. pojawiają się krestki, flamastry, ta ściana wymaga odświeżenia. To jak potem z tym postępować? Czy nakładamy kolejną warstwę farby, czy to musimy jakoś jak to wygląda? Okay, no to bardzo prosto, czyli tak, jeśli jest możliwość zmyć to, co dziecko pomazało, zmywamy normalnie wodą. Jest taka szansa. Ale oczywiście, że tak. Dobra. Oczywiście, że tak. Często elewacje, które są jasne, czy są faktycznie białe, czy o jasnym zabarwieniu, no to właściciele budynków czy obiektów, nie wiem, raz do roku tak dla świeżości na wiosnę karszerkiem, pyk, leciutko, wszystko pięknie, ładnie schodzi. Nic nie odleci, nic nie odpadnie, te granulki się nie rozsypią nam tam. Nie ma takiej możliwości.
Natomiast załóżmy, bo zdarza się, że klient sobie pomaluje naszą farbą z racji termoizolacji pomieszczenie X i on sobie na to może położyć normalnie farbę taką, jak się maluje, kolorową i nie ma problemu. Czyli to jest taka baza, podkład. Taka baza, dokładnie tak. Coraz częściej robimy to jako gładzie gipsowe, że nasi fachowcy, nasi autoryzowani przedstawiciele, czy firmy, które wykonują usługę na naszym produkcie, tym bardziej jak dają gwarancję, prawda, to oni to robią na zasadzie, gładź jest gipsowa dokładnie takiej konsystencji, wygląda tak jak tutaj. Na oko nie ma możliwości odróżnić. Nie? W dotyku już tak. Ale nawet jak pomalujemy kolorem, zwykłą farbą, to... Nie, właściwości nie traci. W ogóle. No i później jest, wie pan, załóżmy, że klient sobie chce zmienić kolor. No to sobie może to pomalować drugim kolorem następnym, a ta warstwa, powiedzmy, termoizolacji zostaje. Także tutaj to się nie zużywa, jakoś tam nie ubywa tego, nie traci właściwości. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie w studiu Ambasady Budownictwa TV. Mam nadzieję, że nie ostatnie, bo pewnie pojawią się pytania od naszych widzów, a jeśli takie będą, proszę napiszcie je na nasz adres mailowy, który widać na dole ekranu. Bardzo dziękuję. Mirosław Ziętkowski, firma Acterm. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Mapa Radomia. Zanim położymy farbę, będzie nam zbędna. Szanowni Państwo, w tym odcinku to już wszystko. My zabieramy się do pracy. Oczywiście muszę się jeszcze przebrać. No, w tym outficie na pewno nie będę kontynuował prac, a my widzimy się już niebawem na kanale Ambasady Budownictwa TV. Do zobaczenia.